Hejka, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Dzisiaj nadszedł ten dzień, że ponownie mamy stylizację. Ja już wszystkie nagrałam, wszystko posprawdzałam i jestem zadowolona, więc chciałabym je przedstawić. Przy okazji właśnie tych stylizacji także chciałam Wam pokazać, jakie widzę trendy na nadchodzący, raczej już teraz odbywający się sezon wiosenny w Korei. Co noszą Koreanki i co myślę, że będą takimi hitowymi produktami, które warto mieć w swojej szafie, jeżeli chciałybyśmy się stylizować bardziej w stylu Koreanek. Dobra, to może zaczniemy od tego, co dzisiaj mam na sobie ubrane. W tym momencie, kiedy nagrywam, wybrałam takie klasyki koreańskiej stylizacji, czyli oczywiście chunky buty, które mają być właśnie odzwierciedleniem koreańskiej stylizacji, jeżeli chodzi ogólnie o taki casualowy look. Koreanki uwielbiają właśnie takie cięższe buty, które mają podkręcić nam stylizację, do tego szerokie spodnie, swetrowa kamizelka, nie tylko swetrowa, ale ogólnie kamizelki od już dłuższego czasu królują w koreańskich stylizacjach i myślę, że właśnie je warto mieć u siebie w szafie. Róż oraz niebieski. Myślę, że róż i niebieski to jest także taka klasyka w Korei, że zawsze powinniśmy mieć coś w tym kolorze w szafie. Najczęściej właśnie koszule, bluzki, takie kamizelki fajnie podkręcają całą stylizację. Dodatki to oczywiście pasek, torebka. To, co mam pokazane u mnie w stylizacji, to także narzutka. W Korei ogólnie lubimy ubierać się warstwowo. Często jedna warstwa, na to druga i trzecia. To jest naprawdę kwintesencja koreańskiej stylizacji. Jeżeli chodzi o takie klasyki koreańskiej stylizacji, jeżeli chcecie mnie posłuchać w tym temacie, to zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału oraz komentarzy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć u mnie taki film na kanale, to wtedy porozmawiamy bardziej o tych klasykach, które Koreanki muszą mieć u siebie w szafie. W Korei na sezon wiosenny będą królowały jasne spodnie, czyli w kolorze białym. Ja mam tutaj dwie propozycje białych spodni, ale porozmawiajmy najpierw o jednej stylizacji. Są to luźne spodnie. Ogólnie w tym sezonie luźne spodnie, za długie spodnie będą królowały właśnie w koreańskich stylizacjach. Mają prostą nogawkę, klasyczne białe dżinsy. Do tego także mamy dołożoną warstwowość, czyli bluzkę na ramionczkach oraz koszulę. Często zobaczycie takie właśnie stylizacje. Koreanki raczej nie pokazują tutaj okolicy ramion. Co się zmienia i w Busan coraz częściej widzę na przykład dziewczyny pokazujące ramiona, ale nie jest to za częste. Dlatego tutaj oczywiście wchodzi warstwowość, czyli nakładamy jedną na drugą i mamy bluzeczkę na ramionczkach w kolorze różu, czyli taki klasyczny koreański kolor. Do tego niebieska koszula w paseczki delikatne, która teraz pokazuje się bardzo często w tych internetowych stylizacjach. Mamy dołożone do tego brązowy pasek i żeby podbić całość, mamy też bagietkę. Słuchajcie, mamy tutaj mój ostatni zakup do tej stylizacji, czyli bagietkę w kolorze brązowym, czyli także kolor, który będzie królował na wiosnę w Korei. Koreanki uwielbiają główne kolory, te najważniejsze, kolor roku, czyli kolor Pantone i mamy właśnie brąz, taką mokkę i Koreanki bardzo lubią właśnie dodać do siebie kolor roku i dlatego też mam swoją torebkę bagietkę, która już od dłuższego czasu siedzi w modzie koreańskiej i jak widzicie z złotymi detalami. Ja ją wczoraj zakupiłam, już długo szukałam właśnie takiej idealnej, malutkiej bagietki i w końcu ją mam. I kolejna stylizacja to kolejny trend, który jest zauważalny w koreańskim internecie. To na pewno właśnie połączenie takiej zwiewności z troszkę cięższym klimatem i mamy tutaj zaproponowaną stylizację, jeżeli chodzi o
bazę, zostajemy w białych spodniach. I jeżeli chodzi o bazę, to zostajemy z moimi białymi spodniami, które, tak jak mówiłam, ostatnio królują w koreańskich stylizacjach, ale na górę tą częścią zwiewności jest moja bluzka, którą widziałyście już wcześniej w ostatnich stylizacjach i właśnie ta zwiewność jest przez tą ruffle, jak to się nazywa? Dajcie znać w komentarzach, bo ja znowu zapomniałam. Przez te falbanki na dole i dołożonej góry, która jest bardziej luźna, ale zarazem obcisła, powoduje, że jeszcze te falbanki się bardziej odznaczają. To jest bardzo ostatnio popularne w stylizacjach, właśnie takie połączenie cięższej rzeczy z lekką bluzką i przez to, że te falbanki tak się układają, mocniej zostają podkreślone przez tą górę, tą czarną tutaj kamizelkę. Słuchajcie, ogólnie połączenie takich zwiewnych bluzek, które mają na dole falbankę, łączymy, jeżeli chcemy troszkę tak podkręcić bardziej na słodko, to na przykład dodajemy kardigan, ale ważne, żeby właśnie ta falbanka wystawała. Łączymy to także ze spódniczkami, ze spódnicami, podkreślamy właśnie to, że ta bluzka ma ten atut falbanki. Ja tutaj dodałam kamizelkę, raczej nie kamizelkę, a kurtkę, która jest z tych krótszych, dzięki czemu właśnie pozwala mi wyeksponować tą falbankę i do tego właśnie tą bluzkę, która ma ten taki baby blue. I jeżeli już mówimy o koreańskiej stylizacji, to nie może przecież zabraknąć bardziej męskiej stylizacji, która jest właśnie w takim stylu połączenia takiej klasyki z cięższymi na przykład butami, żeby właśnie obniżyć tą elegancję. I tutaj mam moje już znane przez Was spodnie w kolorze takiej kawy, bardzo luźne, eleganckie i one są na kancik. Spodnie, które już noszę bardzo długo, jestem z nich ekstremalnie zadowolona, jestem szczęśliwa, że ich nie obcięłam, bo teraz właśnie takie przydługawe spodnie, które wręcz tachają się po ziemi, są teraz kluczowe w stylizacjach. Do tego mamy marynarkę, którą już kojarzycie, to jest ta wełniana marynarka. Ogólnie marynarki, które są bardziej w stylu boxy, nie mają wcięć, teraz wchodzą do Korei, mają być bardzo luźne, dłuższe, tak właśnie obniżyć tą elegancję, dzięki czemu możemy także taką stylizację nosić na co dzień. Ja także dodałam tutaj pasek, który ostatnio zakupiłam, jest to pasek klasyczny, ale jest bardzo fajny, bo kramla jest cała czarna, więc że możemy dodatkami trochę powalczyć także w stylizacji i ogólnie w tym stylizacji, którą wyszukałam w internecie, to jest bardziej koszula boxy. Ja nie mam takiej koszuli, będę szukała na pewno w tym sezonie, ale tutaj znalazłam moją letnią koszulę, którą już wyciągnęłam z czeluści naszej werandy i także się fajnie spisuje, ale na pewno chciałabym jednak tutaj dodawać taką boxy, jeszcze może z takimi fajnymi, większymi kieszeniami. Będę tego szukała i żeby już tak dopełnić całej stylizacji, to właśnie ubieramy cięższe buty. I zostajemy przy naszej białej koszuli. Oczywiście jakby była, no ponownie muszę powtórzyć to w stylu boxy, takiej bardziej luźnej, by była lepsza. Ja będę taką miała, przysięgam. Znajdę ją i do tego dokładamy kolejne spodnie białe, które są spodniami już starszymi u mnie. Zary taki mają nietypowy kształt, który raczej nie jest taki podkreślający, ale koranki, z tego co możecie zauważyć, jeżeli ubiorą jakąś zwiewną sukienkę, to lekko podkreśloną, ale nie często zobaczycie właśnie dziewczyny, które ubierają takie bardzo bandażowe sukienki, które przylegają mocno do ciała.
to raczej zostawiają na imprezy, ale w ciągu dnia noszą raczej takie luźniejsze stylizacje. I do tej stylizacji dopełniłam moim wełnianym płaszczem, który jest lekki i bardziej taki właśnie przejściowy, wiosenny, dzięki czemu daje takiego fajnego klimatu ta stylizacja, luźności, zarazem takiego lekkiego sznytu elegancji. Bardzo fajna stylizacja, bardzo ją polubiłam. Nie jestem nadal przekonana co do tych spodni, więc tutaj jest znak zapytania. I do tej stylizacji przygotowałam moje buty Converse, takie klasyczne. Mamy także w Korei Converse, które, słuchajcie, nie mają pięty. One są już tak specjalnie zrobione, żeby tej pięty nie było. Jak już mogliście zauważyć w wcześniejszych stylizacjach, mam na przykład Birkenstocki, które są także klapuszkami, które były w swojego czasu bardzo modne. W Korei moda na klapki nie odchodzi. Jak już znacie historię tych kroksów, których jest pełno w koreańskich stylizacjach, to mamy także takie klapki cięższe, właśnie Birkenstocki. Oraz, słuchajcie, jeżeli chcemy dopełnić stylizację w formie eleganckiej, to oczywiście klapki eleganckie także są. Nie wiem czemu Koreańczycy ogólnie mają z tym manię, ale z tego co zauważyłam, to także noszą za duże buty, więc temat butów mam nadzieję, że na moim kanale jeszcze poruszymy. Liczę na to, dlatego że to jest temat także rzeka. Teraz myślę, że stylizacja, która jest kontrowersyjna i nie każdemu może się spodobać, ale mam tutaj oczywiście granatowe spodnie. One są chyba z mango, ale to nie jest ważne. Mamy granatowe spodnie luźne, które robią właśnie nam taką luźniejszą całą sylwetkę i do tego jest sukienka, którą można w ogóle na długości rozpiąć, więc do tego można ją wystylizować w sposób jaki lubicie, ale tu w Korei ostatnio taki trend i bardzo często dziewczyny ubierają sukienkę, która jest zwiewną, koronkową, przezroczystą, właśnie na spodnie. I jest to trend już od dłuższego czasu. Myślę, że z zeszłej wiosny stał się taki bardzo popularny i trzyma się bardzo długo, bo na jesień także widziałam takie stylizacje i teraz na wiosnę nadal widzę stylizację. Ja mam tutaj sukienkę w paski właśnie rozpinaną, dzięki czemu mogę patrzeć, gdzie chcę ten właśnie guzik zostawić, a gdzie go rozpiąć, więc naprawdę jest przyjemny. Możecie do takiej sukienki także ubrać bluzkę, jeżeli nie chcecie pokazywać ramion, ale ja tutaj w tej stylizacji pokazałam Wam ponownie mój płaszcz. I myślę, że to tak wszystko razem nie jest aż tak bardzo wymuszone i pokazuje taką różnorodność w tej stylizacji, więc polecam spróbować, polecam w taki sposób właśnie wykorzystać nasze sukienki i sprawdzić. Do tego w Korei także wkładanie spodni w buty robi się coraz bardziej popularne i myślę, że teraz to dopiero co wchodzi, ale na jesień myślę, że wybuchnie i widać to mocno na koreańskim streetwearze. Właśnie tutaj już wchodzimy w taki bardziej streetwear, gdzie Koreanki mieszają naprawdę różne rzeczy ze sobą. I kolejna stylizacja to jest kolejny trend, który przyszedł tutaj z Ameryki i pewnie już, jeżeli zobaczycie to polo, to może nie jest idealne polo właśnie do tego trendu, ale możecie kojarzyć jak Hailey Bieber wyskoczyła w swoim polo z długim rękawkiem właśnie w takie różnokolorowe paski, to po prostu wstrząsnęła także i koreańskim streetwearem oraz ogólnie stylistyką w Korei, dlatego że pełno, po prostu każda modowa youtuberka zakupiła właśnie takie polo, których w koreańskim internecie jest całkiem sporo, trzeba przyznać. Może ja się skuszę na takie polo kiedyś, nie na ten moment, nie widziałam jak na razie nic ciekawego, ale za to mam tutaj polo czarno-białe. Właśnie brakuje mi tej luźnej
luźnego pola, który jednak nie będzie aż tak obcisły, dlatego może kiedyś sobie takie zakupię, ale tutaj mamy to połączone z moimi wcześniejszymi spodniami luźnymi. Naprawdę sama się przekonałam do noszenia bluzki na bluzkę, a myślałam, że raczej się do tego nie przekonam. Niewychodzący trend z Korei to jest też trend akcesoriów, które nie wychodzi ostatnio z mody już od chyba 3-4, no ciężko mi powiedzieć, bo aż tak długo w Korei nie mieszkam, żeby powiedzieć Wam, jak długo ten trend jest, ale mówię tutaj oczywiście o kapelutkach. Kapelutkach w stylu idę na ryby. I powiem Wam tyle, że one naprawdę są w modzie w Korei z wielu przyczyn. Nie tylko dlatego, że są modne, bo są modne, ale też dlatego, że są naprawdę wygodne w noszeniu. Jeżeli mamy do tego jeszcze naturalny materiał, a to jest 100% bawełna, do tego zasłaniają nam słońce, które nam po prostu wkrada się na naszą twarz, a jak wiecie, Koreanki raczej nie przepadają za opalaniem się latem. Do tego w Busan, przez to, że mieszkamy nad morzem, bardzo często, bardzo mocno wieje, więc taki kapelutek raczej trzyma nasze włosy w kupie, tak żeby były one na miejscu, a nie latały na wszystkie strony, tak jak mi mówicie, że czemu nie mam rozpuszczonych w taki sposób włosów, to dlatego, że strasznie wieje i po chwili już mam każdy włos w każdą stronę, więc kupiłam kapelutek i jestem w szoku. Żałuję, że wcześniej się na niego nie skusiłam, bo muszę powiedzieć, że źle w nim nie wyglądam. No, ten styl w Korei chyba nigdy nie wyjdzie. I żeby złagodzić tą stylizację właśnie bluzka na bluzkę, spodnie i do tego jeszcze spódniczka, to postanowiłam, że pokażę Wam kolejny taki trend w Korei, czyli te spódniczki ogólnie krótkie. Tak jak tutaj staramy się zakrywać, to spódniczki krótkie nadal zostają w modzie. Ja mam czarną, klasyczną, która naprawdę dobrze wygląda. Ma idealną długość, jak na moje nogi. To, co ma zakryć, to zakrywa. Do tego oczywiście, że w Busan jak wieje, to może coś nam podwinąć się, to w Korei oczywiście większość spodni ma takie wszyte już spodenki, co jest rewelacyjne, jeżeli te spodenki oczywiście są w miarę luźne, dzięki czemu nie obciskają naszego ciała i taka spódniczka może się zmieścić w wiele sylwetek. Niektóre te spódniczki naprawdę, jeżeli tutaj się zmieszczą, to na przykład te wszyte spodenki są na tyle ciasne, że są niewygodne w noszeniu. Na szczęście ta spódniczka ma wszyte te spodenki na tyle luźne, że nawet i moje uda się w nie na spokojnie mieszczą. I ta stylizacja razem z ciężkimi butami. Troszkę żałuję, że nie mam takich butów właśnie bardzo luźnych, bardzo ciężkich, ale nie mam takich niestety. Szukam idealnych, ale nie, moja budowa ciała oraz budowa, co najważniejsze, nóg raczej nie pozwala mi na znalezienie tutaj idealnych butów, ale z takich butów, które są na pewno modne, no to mamy właśnie luźną cholewkę. Tutaj wręcz całkiem sporo miejsca, dzięki czemu te na przykład przeluźnawe spodnie możecie włożyć do środka. Druga rzecz to na przykład kowbojki. Kowbojki już od dłuższego czasu nie tylko w Korei, ale także za granicą są modnymi akcesoriami. I to już była ostatnia stylizacja z tych, które dla Was przygotowałam. Takie trendy, które ostatnio zauważyłam, zaczynają być widoczne na koreańskich ulicach. Dajcie znać, która stylizacja była najfajniejsza, która Wam się najmniej podobała. Z chęcią Wasze komentarze poczytam i także czekam na informację, czy taka forma filmów także Wam się podoba, czy chcielibyście posłuchać o koreańskich trendach, o koreańskich klasykach. Jeżeli będzie dużo chętnych, to będą kolejne filmy. Ja naprawdę jestem szczęśliwa, jeżeli mogę robić dla Was research w tym temacie, bo to jest temat, który mnie bardzo już długo interesuje, więc czekam na informacje w komentarzach, a my będziemy się widzieć w kolejnym filmie. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i bye!